Siema wszystkim, słuchajcie, takie coś sobie zamówiłem, chcę wam pokazać, co można sobie ulepszyć w instalacji całej waszego systemu off-gridowego, bądź on-gridowego, bądź hybrydowego, tak jak mój. Jest to fajny rozłącznik, fajny, to się okaże czy fajny, no nie tanie na pewno, kosztuje tam 3,5 stówki mniej więcej. Mój chyba kosztował, zaraz wam powiem, 300 bodajże 30 zł. A podlinkuję wam oczywiście. Kupiłem go z Allegro, można pewnie taniej gdzieś tam przez AliExpress. I kosztował 339 zł. Jest to urządzenie, które działa niejako jak zabezpieczenie różnicowo-prądowe, zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Urządzenie, w którym można sobie ustalać prąd zadziałania i tak dalej, mierzy upływy prądów. Dodatkowo ma wbudowany licznik energii elektrycznej i oczywiście zdalne sterowanie. Można to włączać i wyłączać zdalnie, czyli oczywiście mechanizm jest w środku taki przekładniowy, który sam będzie to dokonywał tego procederu, aczkolwiek można to robić zdalnie, nie trzeba manualnie tego uruchamiać, tylko przez aplikację. Jest w środku jakiś siłownik, są jakieś silniczki, które przestawiają oczywiście pozycję tego rozłącznika, więc myślę, że jest ciekawa opcja. Jest to urządzenie działające przez sieć Wi-Fi, komunikuje się z aplikacją Tuya, słuchajcie, no i mam zamiar go wymienić z licznikiem, który posiadam. Jest tam w środku oczywiście jakaś instrukcja obsługi, jest opakowanie. Dodatkowo było drugie opakowanie, którego jeszcze chyba nie otwierałem całkiem. No, zobaczcie, w środku są takie dodatkowe rzeczy jak antenki. Można zastosować antenkę jedną taką krótką, bądź podłączyć zdalną albo dłuższą po prostu na kablu, na przewodzie antenkę, którą można wyprowadzić na zewnątrz, powiedzmy rozdzielnie, w zależności gdzie mamy umiejscowiony ten rozłącznik. Zaraz będę go montował, wymienię go z moim licznikiem, który tam mam w rozdzielni tej tutaj dystrybucyjnej i zobaczymy jak to chodzi. Miejmy nadzieję, że to jest ciekawa opcja. Ja będę go wykorzystywał w zasadzie po to, żeby zdalnie sobie odłączać sieć AC, dojście zasilania z elektrowni. Z racji tego, że falownik DE ma jakiś minimalny pobór około 0,1 do 0,2 kWh dziennie, czyli coś tam na potrzeby własne, pomiarowe albo jakieś tam inne niezrozumiałe dla mnie przyczyny pobiera sobie tego prądu. Nie jest mi to potrzebne, żeby on pobierał ten prąd, więc dlatego zakupiłem sobie taki rozłącznik, który będę mógł zdalnie sterować. Będę w razie czego monitorował sobie zdalnie pojemność magazynu energii. Jeżeli ona będzie ku końcowi, to można sobie zdalnie po prostu załączyć tą sieć, jeżeli nie będzie możliwości podładować tego magazynu energii. Słuchajcie, takie coś. Teraz zamontuję i pokażę wam jak to działa, jak to się prezentuje w rozdzielni. No dobra, słuchajcie, zamontowałem na razie tak prowizorycznie. Kable złożyłem, potem to poupinam. Wygląda to w ten sposób. Z góry jest dojście napięcia, czyli przychodzi tutaj z WLZ-u mojego, stąd idzie tutaj z tego bezpiecznika, wchodzi na górę, standardowo 3 fazy i neutralny przewód, no i wychodzi i idzie do źródła B, tutaj na dole wchodzą te szare przewody. Wygląda to w ten sposób, że jest do tego aplikacja, zobaczcie. Dosyć czytelna, tak jak mówiłem, urządzenie mierzy napięcie i energię całą na wszystkich 3 fazach. Oprócz tego jest możliwość konfiguracji prądów zadziałania, możliwość konfiguracji prądów upływu, przy jakich prądach chcecie, żeby na przykład zadziałała różnicówka w tym urządzeniu. Możliwość kontroli napięć, czyli też możecie dostać powiadomienia o wysokich napięciach w sieci, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli ktoś na przykład sprzedaje energię do sieci i chce wiedzieć, że coś jest nie tak, to możecie sobie ustalić parametry napięcia 249, 250 V, możecie większe oczywiście. I to urządzenie wyśle wam powiadomienie przez aplikację Tuya, że takowe napięcie wystąpiło w sieci i wtedy ewentualnie możecie sobie sprawdzić, czy wasze falowniki nadal oddają energię do sieci, czy zostały wyłączone przez zbyt wysokie napięcia, na przykład coś takiego. Działa to dosyć ciekawie, zobaczcie. Uruchamiacie,
Napięcie się podłącza samo. Wystarczy tutaj ten przełącznik sobie zaznaczyć on. Oczywiście ręcznie to tak samo działa. Możecie to ręcznie uruchomić. No i w tym przypadku za chwilę powinno się tutaj pojawić napięcie grid. Poczekamy chwilę. Falownik musi pomierzyć sobie napięcia i w momencie, gdy on to już zrobi, pokaże się tu informacja, że napięcie sieciowe zostało podłączone. Z reguły to do minuty trwa. Wracając do tego rozłącznika, tak jak mówiłem, działa na sieci 2,4 GHz, Wi-Fi oczywiście. Antenkę umieściłem na zewnątrz, tak w razie czego, żeby był lepszy zasięg. Mogłem ją tu w środku, ale nie byłem pewien, czy się na pewno zmieści, albo może by była przeciśnięta przez coś, to jednak lepsza opcja będzie na zewnątrz. Jest taki przewód przedłużający, także można sobie taką antenkę zamontować na zewnątrz. Jeżeli chodzi o konfigurację aplikacji, to jest to banalnie proste. Wystarczy uruchomić aplikację, podłączyć zasilanie ręcznie, podnieść bezpiecznik, albo nawet nie podnosić, on chyba nawet sam wykrywa napięcie. Zobaczcie, tu się przyłączyło w falowniku, jest napięcie, zniknął napis off-grid, także tak czy inaczej u mnie napięcie z sieci nie jest pobierane, magazyn jest dosyć naładowany, dzisiaj mimo brzydkiej pogody, także tutaj wszystko się samo w miarę radzi. Tak czy inaczej działa to w ten sposób. Aplikację konfigurujemy bardzo prosto. W momencie, gdy uruchomicie aplikację i podłączycie napięcie już na to urządzenie, aplikacja sama go wykrywa i tak naprawdę mówi tylko, pyta się Was o zgodę, czy dodać to urządzenie. W momencie, gdy zrobicie tak, urządzenie dodaje się do aplikacji i zaraz Wam pokażę zasilanie główne. Zobaczcie, od razu jest coś takiego. Wchodzicie sobie tutaj i macie aplikację, gdzie macie wyświetlone napięcia sieciowe na jednej fazie, na drugiej fazie, na trzeciej. Są też jakieś sumy energii zużytych, których oczywiście nie mam jeszcze, bo jeszcze to urządzenie nie chodziło u mnie dłużej niż kilka minut. No i tak samo, jeżeli chcecie zdalnie wyłączyć sobie, to naciskacie przycisk, on się Was pyta, czy jesteście pewni, że chcecie wyłączyć sieć, robicie tak i sieć zostaje automatycznie wyłączona, tak? W momencie, gdy wyłączacie, pojawia się napis oczywiście off-grid na moim falowniku, na Waszym może być inaczej, jeżeli macie inne. Także jak na razie spełnia moje oczekiwania, wygląda dobrze, zachowuje się prawidłowo. Pytanie, jak będzie z pomiarami i z trwałością. No nie było to tanie urządzenie, więc przypuszczam, że trwałość będzie w miarę dobra. Dam Wam relację w późniejszym czasie, wrzucę jakiegoś shorta, czy to urządzenie się na pewno dobrze sprawdza. I będę komentował. Podlinkuję Wam pod filmem oczywiście. Słuchajcie, zawsze pod każdym moim filmem macie linki albo jakiś opis, który możecie przeczytać. Tam spokojnie znajdziecie informacje, gdzie to kupić, jak to kupić, ewentualnie to nie są oczywiście linki sponsorowane, to są linki, z których ja robiłem zakupy, więc jestem pewien, że to doszło, ewentualnie mogę to polecić, tak? Nie polecam nigdy, z reguły staram się nie polecać nieznanych źródeł, przeważnie robię to tylko i wyłącznie, jeżeli doszło do mnie, kupiłem i nie było z tym problemu. Także na razie tyle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.